Kochani, cały czas szukamy sposobu na to, żeby ochronić nasze rośliny przed ślimakami i ostatnio dokonaliśmy nieprawdopodobnego odkrycia i natychmiast chcemy się z Wami tym odkryciem podzielić. Kiedy ratowaliśmy nasze kapusty, chronione woalem przed niebezpieczeństwem od góry, okazało się, że przyszło niebezpieczeństwo od dołu, czyli ślimaki zaczęły zjadać kapustę. Wtedy włożyliśmy pod każdą kapustę tekturowy krążek i wyobraźcie sobie, że zjadanie kapusty przez ślimaki skończyło się. I zrobiliśmy taki eksperyment. Spójrzcie teraz tutaj, tu rosną cukinie. I teraz każda taka cukinia 3 dni temu dostała od nas tekturową podstawkę. I nie mamy tutaj żadnego listka ruszonego przez ślimaki. Przejdźmy teraz tutaj dalej. Tu sytuacja wygląda już, zobaczcie, inaczej. Bo w momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że ślimaki zjadają cukinię, dwie rośliny dostały nie podpórki, tylko podkładki tekturowe, a ta nie. I ta jest zjedzona. Ta jest zjedzona. Ślimak po prostu, jeżeli to jest suche, nie będzie wchodził na tekturę, na karton. To jest dla niego mechaniczna przeszkoda. On woli iść do rośliny, która jest dla niego dostępna. Idźmy tutaj jeszcze kawałek dalej, do kolejnego miejsca, gdzie będą cukinie, mam nadzieję, pięknie rosły. I teraz zobaczcie znowu. 2 rośliny od 3 dni mają podkładki tekturowe, a ta trzecia nie ma. Tutaj są takie kawałeczki niebieskie i to nie jest granulat, tylko to są resztki, słuchajcie, trampoliny. Trampolina to jest trampolina albo takie coś, nie wiem. Trampolina chyba, jak to wiatr porwie, a tak się stało u sąsiadów, to po prostu rozpada się na milion takich kawałków. Ale wracając do tematu, znów cukinia, która nie ma podkładki tekturowej, jest jedzona przez ślimaki, a te, które mają podkładki, nie są. Podobnie jest tutaj. Tutaj mamy jeszcze jedną dalej dynię piżmową i sytuacja wygląda podobnie. Kiedy zauważyłam, jeszcze to jako mała roślinka, że te 2 listki zostały objedzone przez ślimaki, natychmiast włożyłam tę podkładkę tekturową i cukinia dalej rośnie. Więc wydaje się to być fantastycznym pomysłem, który chroni nasze rośliny przed ślimakami. Możemy jeszcze przejść, bo podobna sytuacja była, jeżeli chodzi o słonecznik. Słonecznik jest u nas elementem zestawu grządki permakulturowej, która się nazywa Gildią 3 sióstr, 4 w zasadzie. O tej grządce opowiemy Wam kiedy indziej. I tutaj była taka sytuacja, że nie mogłam opanować tych sytuacji właśnie ze słonecznikiem, ponieważ ledwo co wypuściły słoneczniki listki, natychmiast były zjadane przez ślimaki. I teraz znów, w momencie, kiedy dostały tekturowe kartoniki, a one mają już te kartoniki ponad tydzień, to zobaczcie, jak podrosły i ślimaki już praktycznie rzecz biorąc nie mają do nich dostępu. To, co widzicie tutaj, to zjedzone, to jest wiele dni temu, kiedy jeszcze tych podkładek nie było, ale od momentu, kiedy podkładki są, jest spokój. Może jeszcze pokażę, w jaki sposób wkładać pod roślinę ten krążek, żeby jej nie uszkodzić.
Najpierw wycinamy, ja już nie wycinam kółek, tylko po prostu kwadraty, bo to jest prostsze. Przecinamy nożyczkami, wycinamy w tym kółeczko, nie za duże, bo jeżeli ono byłoby duże, no to na przykład i w ściółce tutaj gdzieś byłby ślimak, to on się dostanie pod roślinę. Ważne jest to, żeby teraz tak, zrobić tutaj takie zagięcia po jednej i po drugiej stronie delikatnie i mamy taki tunelik, przez który delikatnie wkładamy roślinkę i odginamy z powrotem karton i gotowe. No i teraz jeszcze, kochani, powstaje takie pytanie, czy my mamy w ten sposób zabezpieczyć wszystkie rośliny kartonami? No w tym momencie nie da się tego zrobić, ale możemy zabezpieczyć te rośliny, na którym szczególnie nam zależy, a które są bardzo lubiane przez ślimaki. A ślimaki uwielbiają kapustę, kalarepę, słonecznik. Co one jeszcze lubią? Dynie, cukinię, lubią też fasolę. Większość z tych roślin sadzona jest z rozsady. Niebezpieczny ślimak jest dla rośliny małej, bo kiedy taka mała roślinka, zobaczcie, ma zjedzone listki, to ona nie ma możliwości przeprowadzenia fotosyntezy i ona nie ma możliwości dobrego wzrostu, więc w tym momencie musi być chroniona. Jeżeli ślimak wejdzie na taką roślinę, to nie jest już wielkim dla niej problemem, prawda? Podejście do ślimaków powinno być bardziej strategiczne, bo są rośliny, które ślimaki właśnie uwielbiają i między innymi jest to sałata oraz bazylia. Dlatego możemy, zobaczcie, z jednej strony chronić rośliny, na którym nam zależy i z drugiej strony działać na drugim torze, czyli w różnych miejscach sadzić sałatę albo bazylię, czyli rośliny łatwo dostępne dla ślimaków, na których nam tak bardzo nie zależy. I teraz jak przyjrzymy się naszym grządkom, to w wielu miejscach, zobaczcie, praktycznie rzecz biorąc, na każdej grządce mamy sałatę. Sałata ściąga ślimaki i mogę je, na przykład tutaj, to są takie ulubione miejsca, teraz ich tu nie będzie, ponieważ jest zbyt gorąco, ale jak zajrzymy sobie tutaj między te liście, to rano albo wieczorem znajdziemy tutaj na pewno ślimaka i łatwo go wyłapiemy. Przy pomidorach z kolei sadzę bazylię i teraz zobaczcie, jak bazylia wygląda, prawda? Jest zjedzona przez ślimaka, ale jeżeli on może najeść się pyszną bazylią, to dlaczego miałby zjadać mi inne rośliny? Podobnie my, jak i wy, jak i pewnie wszyscy posiadacze działek, mają plagę ślimaków u siebie i szukamy nieustająco sposobu na to, żeby te siły okiełznać. Więc podchodźmy do tego tematu strategicznie. Wyłapujmy codziennie, czy za każdym razem, kiedy jesteśmy na działce, wyłapujmy ślimaki i je stąd usuwajmy. Teraz już jest ten moment, kiedy ślimaki składają jaja. To wygląda najpierw jak taka piana lepiąca się. Tam są jajeczka. Jeżeli coś takiego znajdziecie od razu, to usuwajcie. Czyli usuwamy ślimaki, sadzimy sałatę czy bazylię albo inne rośliny, na których nam nie zależy, a które bardzo lubią ślimaki po to, żeby je przyciągnąć, żeby zrobić dla nich taką stołówkę, bo jeżeli ślimak się tym naje, nie będzie grasował po roślinach, na którym nam zależy. I stosujmy właśnie te krążki, czy tam powiedzmy podkładki, bo to nie są już krążki. I teraz jest jeszcze jedna fajna rzecz, wynikająca z użycia tego kartonu. Tu bezpośrednio, gdzie ten karton leży, spełnia on funkcję ściółki. Tutaj nie będzie chwastów, czyli roślin pionierskich i również ten karton utrzymuje dłużej wilgoć ziemi. Więc jeżeli podlewamy rośliny, to tędy spokojnie sobie woda wejdzie do ziemi pod roślinę, albo możemy po prostu odchylić to na chwilę i wlać tam wody. I to bardzo ładnie nam tę wodę tam utrzyma. I wiecie, mamy taki pomysł, już w tym sezonie tego nie zrobimy,
Ale na przyszły sezon przygotujemy grządki i położymy na grządkę połać kartonu i będziemy w tym sadzić. I jestem przekonana, że plagi ślimactwa na tych grządkach nie będzie. Przynajmniej takie są nasze oczekiwania i takie są prognozy czy widoki po tych krótkich doświadczeniach z tekturą.